Cześć, tu Kasia Frenz z motokaina.pl. Dziś witam Was z Bazylei, leżącej na styku trzech państw: Szwajcarii, Niemiec oraz Francji. I to właśnie do tej ostatniej wjadę za moment nowiutkim modelem Skody. Czym wjadę? Oto jest pytanie. Przedstawiam Wam Skodę Kamiq. To najmniejszy SUV w gamie, ale to nie znaczy, że najmniej ważny. Czeski producent wiąże z tym modelem wielkie nadzieje, bo to wprost idealne auto dla mieszczuchów. A przecież tych właśnie jest coraz więcej, zwłaszcza wśród młodych osób. Czy młode osoby stać na drogie, wielkie samochody? W większości nie. Dlatego Kamiq ma przystępną cenę, o której na końcu filmiku. Ma też podwyższony prześwit, czyli żądni przygód bez problemu zjadą nim z utwardzonych dróg, ale przede wszystkim ma wyraziste detale nadwozia i duże, efektowne obręcze kół. Skoda nie jest już nudna, bezpłciowa, nijaka. To auto ma swój niepowtarzalny charakter. Owszem, być może zapożyczony z innych marek, bo wcześniej z pewnością widzieliście podobne światła w Jeepach czy Citroenach, ale w Kamiqu ten przód, dodatkowo z takimi ciekawymi przetłoczeniami na masce, naprawdę robi robotę, moim zdaniem. W każdym razie ludzie się za tym autem oglądają z ciekawością. Tutaj we Francji jest pełno rowerzystów, jeździmy po trasach, którym wiedzie Tour de France i każdy kolarz praktycznie odwraca wzrok za tym samochodem. To pierwsza Skoda z dzielonymi reflektorami diodowymi z osobnymi światłami do jazdy dziennej oraz w wersji z pełnym oświetleniem LED z dynamicznymi kierunkowskazami z przodu i z tyłu. Jako opcja jest tu także dostępny dach panoramiczny. Z tyłu z kolei, tak jak w przypadku innych nowych modeli marki, na pokrywie bagażnika zamiast logo umieszczony jest napis Skoda drukowanymi literami. Moim zdaniem to wygląda bardzo ładnie. Tylne światła są z kolei niemal identyczne jak w niedawno wprowadzonej do sprzedaży w Polsce Skodzie Scali, ale akurat od tego auta Kamiq jest o 12 cm krótszy. Kamiq to jeden z trojaczków grupy Volkswagena, brat bliźniak dla Seata Arona i Volkswagena T-Crossa. Całe rodzeństwo zbudowane zostało na tej samej platformie dla małych SUV-ów MQB A0. Auto ma spory prześwit, większy prawie o 4 cm od tego w skali, to prawie 17 cm od ziemi. W opcji można zamówić sportowe zawieszenie, które jest niższe o 1 cm, a w kokpicie ma się wówczas możliwość ustawienia charakterystyki pracy tego zawieszenia poprzez wybór profilu jazdy Normal lub Sport. Z praktycznych rozwiązań, z których znane są samochody Skody, moim zdaniem najfajniejsze są wysuwające się plastikowe elementy, które się wysuwają podczas otwierania drzwi. Chronią one drzwi przed obiciem, na przykład o ścianę parkingu czy o inne auto. No i parasolka umieszczona z boku, o tutaj, którą zawsze można mieć przy sobie w razie niespodziewanego deszczu. W wyposażeniu dodatkowym dostępna jest także sterowana elektrycznie pokrywa bagażnika oraz wysuwany również elektrycznie hak holowniczy. Jest tu też zintegrowany lejek w nakrętce zbiornika na płyn do spryskiwaczy i skrobaczka do szyb z miernikiem głębokości bieżnika schowana pod klapką wlewu paliwa. Super, czyż nie? Pod maskę trafią 3 silniki benzynowe TSI o pojemności litr lub 1,5, oferowane z 5 lub 6-biegową manualną skrzynią biegów lub 7-stopniową przekładnią DSG. Bagażnik nie jest zbytnio ustawny, jest tu nieco wystających elementów, a jego pojemność to 400 litrów. Wystarczy, żeby spakować się na wakacje we dwójkę, ale już 4-osobowa rodzina musiałaby trochę pokombinować z logistyką pakunków. Oczywiście można przewieźć tu więcej bagażu, składając tylne fotele, lecz nie spodziewajmy się tutaj płaskiej podłogi po tym zabiegu, jest taki wystający próg. Jest za to mnóstwo akcesoriów, które sprzyjają poukładaniu sobie w kufrze codziennych zakupów czy jakichś sprzętów, które lubimy wozić ze sobą. Są haczyki na zakupy, siatki na drobiazgi czy kieszenie, w których można ustawić sobie coś w pionie. Bagażnik jest głęboki, jak widzicie pomieściłyśmy tutaj 2 podręczne samolotowe walizki, spokojnie, 2 kolejne by tu weszły, klapa by się zamknęła. Wnętrze jest niemal identyczne jak w modelu Scala, ale to w sumie dobrze, bo muszę przyznać, że i tak Skoda odważyła się na sporą ekstrawagancję, wprowadzając ten ekspresyjny przód auta.
Dlatego być może zrezygnowano z fajerwerków wewnątrz i zastajemy tu dobrze skrojone, znane, praktyczne wnętrze, nieco ciemne, choć można je rozjaśnić panelami w kolorze nadwozia i od razu zrobi się weselej. W środku może dominować ogromny, ponad 9-calowy ekran, który jest dostępny w droższych opcjach, ale jest tak intuicyjny, że uwierzcie, chcecie go mieć. Reaguje na sterowanie gestami, do czego trzeba się przyzwyczaić, zwłaszcza jak Ty lub Twój pasażer dużo gestykulujecie podczas rozmów. Ma wszelkie gadżety, które dogodzą wielbicielom inteligentnych smartfonów i użytkownikom łączności przez Bluetooth, korzystającym ze apek Spotify czy social mediów. Na półce pod panelem ustawiania klimatyzacji, dwustrefowej oczywiście, można ładować telefon indukcyjnie, a obok możemy sobie zażyczyć instalacji modnego obecnie w nowych autach złącza USB-C. Przed oczami kierowcy może być zestaw analogowych zegarów lub 10-calowy ekran znany z całej grupy Volkswagena, które można skonfigurować według własnych potrzeb. Kierownica jest bardzo poręczna, dość gruba i miła w dotyku, a w dodatku może być, rzecz jasna w opcji, podgrzewana. Škoda z każdym nowym autem wprowadza coś, co zbliża ją bardziej do samochodów z wyższej klasy. Na przykład podczas jazdy o zmroku można sobie ustawić oświetlenie ambientowe, czerwone, pomarańczowe do wyboru lub białe. Poza tym, jeśli Twoi pasażerowie z tyłu są zmarzluchami, możesz zafundować im tam podgrzewane siedzenia, też rozwiązanie raczej znane z droższych aut. A jak przy siedziskach jesteśmy, są one bardzo przyjemne, można je łatwo wyregulować, są wygodne, są obite, jeśli sobie zażyczysz, mikrofibrą, czyli takim materiałem, z którego wykonuje się na przykład damską bieliznę. Kamika prowadzi się bardzo przyjemnie, z zawieszenia nie dobiegają niemiłe odgłosy, także komora silnika jest dobrze wygłuszona. Przy prędkościach miejskich podróż naprawdę przebiega w komforcie akustycznym. Gdy wjedziemy na autostradę jest nieco głośniej, ale wiadomo, mamy do czynienia jednak z wyższym nadwoziem, także bardzo dobrze jest to jednak wygłuszone wnętrze. Ja jadę wersją z silnikiem 1-litrowym, 3-cylindrowym, z systemem odzyskiwania energii z hamowania. Jest to jednostka o dziwo elastyczna, 95 koni mocy, zapomniałam dodać. Oczywiście wyprzedzając, trzeba wcześniej zredukować, przewidywać pewne rzeczy, ale naprawdę uważam, że do miasta w zupełności wystarczy taki silnik. Za Kamika z 1-litrowym silnikiem TSI o mocy 95 koni z manualną 5-biegową skrzynią trzeba zapłacić 67 150 zł. Czy za małego SUV-a Škody to dużo? Moim zdaniem nie. To ciekawe, kompletne auto do miasta i na pobliskie wypady, przemyślane właściwie w każdym wymiarze. Jeśli jednak zamarzy Ci się podorzucać do niego nieco opcji, no to robi się już naprawdę drogo. Ponad 90 000 za najbogatszą wersję zbliża już Kamika do większego Karoqa, choć oczywiście podstawowego. Moim zdaniem jednak Kamik może się podobać i jest ciekawą propozycją dla wszystkich tych kierowców, którzy lubią wyróżnić się w miejskim tłumie.